Cześć, kilka miesięcy temu pojawił się u mnie na kanale test bardzo ciekawego i nowoczesnego dyktafonu Cloudnote. A dzisiaj zapraszam Was na prezentację jeszcze wyższego modelu, czyli Cloudnote Pro. Ceny macie w linkach w opisie filmu, tak więc zapraszam do oglądania. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Cloudnote Pro to nic innego jak cyfrowy dyktafon, dzięki któremu możecie na zawsze zapomnieć o robieniu notatek ze spotkań biznesowych czy wykładów. Zastosowań jest wiele i część z nich pokażę Wam w praktyce. Na początek rzut oka na samo urządzenie i zawartość zestawu. Dyktafon jest bardzo mały. Jego grubość to niecałe 3 mm, a waga to 30 gramów. Dlatego jest to sprzęt bardzo przenośny. Jednocześnie solidnie wykonany, ponieważ obudowa jest z aluminium. Korzystanie jest banalnie proste. Wystarczy przytrzymać przycisk na urządzeniu, aż poczujemy wibrację. Możemy skorzystać z etui dołączonego do zestawu, a także magnetycznego elementu, dzięki czemu dyktafon możemy mieć zawsze przy sobie. Dane przechowywane są w pamięci, której wielkość wynosi 64 GB. Wszystkie nagrania są zabezpieczone szeregiem protokołów szyfrujących, dlatego możemy być pewni ich bezpieczeństwa. Do zarządzania nagraniami posłuży praktyczna aplikacja mobilna. Dostępna jest także wersja desktopowa. Synchronizacja następuje automatycznie po włączeniu dyktafonu. W zestawie znajdziemy również solidny kabel do ładowania urządzenia. Pokrótce, czym różni się wersja Pro od wersji standardowej, która była u mnie wcześniej testowana. Wersja Pro ma nieco większą wbudowaną baterię i to jest 500 mAh w stosunku do 400 mAh, co pozwala na korzystanie z urządzenia do 30 godzin na pojedynczym ładowaniu, a w trybie oszczędzania energii nawet do 50 godzin. Druga sprawa, w wersji Pro znajdziemy praktyczny wyświetlacz AMOLED. Mamy dostęp do informacji, w tym sprawdzimy poziom naładowania baterii. Dzięki 4 mikrofonom MEMS mamy większy zasięg użytkowy, czyli jest to 3 do 5 metrów i lepszą jakość nagrań. W przypadku podstawowej wersji są to 2 mikrofony i odpowiednio zasięg 2 do 3 metrów. Wersja Pro urządzenia także lepiej radzi sobie z nagrywaniem połączeń telefonicznych, tak w trybie standardowym, jak i głośno mówiącym. Oczywiście nagrywając rozmówcę, wypada go o tym poinformować i uzyskać zgodę. Na przykład jeśli chcemy z kimś przeprowadzić wywiad przez telefon. No i przetestujmy właściwą jakość nagrań. Odpalam urządzenie. Ok, zawibrowało, więc w tej chwili mój głos się już nagrywa. Mówię z odległości około pół metra, więc jestem blisko. Natomiast w tej chwili mam w tle ciszę. Spróbujmy włączyć jakieś zakłócenia. Ok, będzie to dźwięk odkurzacza odtwarzany z telefonu. Ok, mamy dźwięk odkurzacza. No i mniej więcej w tej samej odległości od urządzenia leży telefon z dość głośnym dźwiękiem odkurzacza. Ale bym powiedział, że bardzo głośnym. Ja w tej chwili odłożę urządzenie i się zacznę oddalać. Będę cały czas mówił, dlatego zwróćcie uwagę, czy ten dźwięk się cały czas nagrywa i czy jesteście w stanie cały czas zrozumieć to, co ja do Was mówię. Jestem w tej chwili już około 3 metry od urządzenia. I dla porównania, tak głośno jest teraz studio. Dobra, hałasy wyłączyłem i powtórzymy to samo bez hałasów, czyli oddalam się systematycznie od urządzenia, jestem około metra. W tej chwili są to już jakieś 2 metry. No i teraz jestem na samym końcu pomieszczenia, około 3 metry. Słyszeliście, jak to wypadło w praktyce. Możecie ocenić, jaka jest czułość mikrofonów, jaki jest chociażby poziom szumów. Ponieważ próbka była surowa, nieodszumiana, głośność nie była wyrównywana do reszty filmu. No i czas na praktykę. W tej chwili widzicie desktopową wersję aplikacji, gdzie mamy dostęp do nagranych plików. Zaraz Wam pokażę, jak to się sprawdza w praktyce. Nagramy sobie próbkę, dokładnie tą samą, której użyłem przy testach pierwszego Cloudnote'a i zobaczycie, jak działa ta magia tego software'u. Więc odpalam. No i w tej chwili już zaczęło się nagrywać. Tak więc odpalamy dialog. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Ok, dialog za nami, pauzujemy. Odpalamy jeszcze apkę mobilną. No i widzimy w apce, że nowe pliki z urządzenia się w tej chwili transferują. Za chwilkę będę je też widział na desktopie. Ok, 2-minutowa próbka przesłana. Mógłbym to zrobić na telefonie, ale po prostu na komputerze będziecie to lepiej widzieć.
I tutaj mamy pomieszany polski z angielskim, ponieważ dodałem coś do próbki, ale możemy to sobie tutaj w trymerze wyciąć. No i w tej chwili już zaczęło się nagrywać. Tak więc odpalamy dialog. OK, czyli to muszę wyciąć. I tutaj na końcu też coś było. Tutaj dialog z nami, pauzujemy. OK. I to też. Pozbyliśmy się, zapisujemy jako kopia i możemy zrobić automatyczne lub własne i zobaczymy, ile czasu zajmie to wygenerowanie. Próbka trwa niecałe 2 minuty, więc nie powinno to być jakoś specjalnie długo. Ale czy tak będzie? Zaraz się przekonamy. Nie trwało to wcale aż tak długo. I mamy w tej chwili w języku angielskim, mamy też tak zwany mind map, czyli rozbite na poszczególne elementy opisujące tą próbkę. Natomiast widzimy, że mogą się zdarzyć małe błędy. Na przykład tutaj mamy zamiast darts, plagueis, the wise, mamy darks for the whites. OK, nie wszystko zadziałało, ale tutaj wiadomo, że takie nazwy własne mogą nie do końca zostać trafnie rozczytane. Dlatego też dałem taki przykład, że tutaj mogły wystąpić jakieś takie delikatne rozjazdy. A tu Dart Plagueis jest Dark Players. OK. Możemy także zmienić sobie język. Tłumaczone jest na 120 języków, więc robimy na polski. No i zobaczcie teraz, jak zrobiłem na polski, to mamy już poprawnie przetłumaczone Darta Plagueisa Mądrego. Mamy tą transkrypcję dobrze tutaj ogarniętą. Mamy też te podsumowania i troszeczkę nam to przetłumaczyło jako taką usługę firmy, ale mamy tworzenie życia, ochrona przed śmiercią, dzielenie się wiedzą. Mamy do wyboru różne modele AI, czyli może to być Gemini, ChatGPT lub Claude Sonnet. I spróbujemy jeszcze raz na język polski to przełożyć. Tym razem weźmiemy sobie ChatGPT 5.2. I zobaczcie, mamy teraz zupełnie inaczej wyglądające podsumowanie o podobnym znaczeniu, co prawda. Natomiast zależy tutaj, jaki sobie tryb wybierzemy. Ja wybrałem teraz szczegółowe podsumowanie i tłumaczenie przy pomocy ChatGPT 5.2. Więc mamy tutaj bardzo ładnie wszystko opisane. Mamy też rozpisaną mind mapę. I też na podstawie próbek głosu możemy sobie osoby mówiące nazwać, czyli nie będzie to speaker 1, speaker 2, tylko po prostu oprogramowanie na podstawie głosu będzie rozpoznawało, kto mówi i możemy to sobie już potem tak bardziej zautomatyzować. I widzieliście takie najbardziej podstawowe opcje, a jest tego znacznie więcej. W gratisie otrzymujemy 300 minut nagrań, a później możemy zdecydować się na któryś z planów. Dla kogo takie urządzenie? Praktycznie dla każdego, ponieważ mogą z niego korzystać uczniowie i studenci do sporządzania notatek z zajęć, ale także nauczyciele mogą na podstawie swoich notatek głosowych przygotować zadanie dla uczniów. Cloudnote Pro ma także zastosowanie w biznesie dla różnego rodzaju specjalistów, prawników, czy przede wszystkim dziennikarzy i twórców, a kończąc nawet na podróżnikach, którzy ze swoich wycieczek mogą stworzyć notatki głosowe, które oprogramowanie przerobi potem na swoisty pamiętnik. Podsumowując, tak bazowa wersja, jak i wersja Pro są to bardzo funkcjonalne urządzenia, które sprawdzają się rewelacyjnie. Tak więc jeśli do pracy przyda Wam się tego typu gadżet, to jak najbardziej można na tą markę postawić. Pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje macie w linkach w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się.